Wojsko Polskie planuje wezwać prawie 250 000 Polaków. Czy Ty też dostaniesz takie wezwanie? Na to pytanie odpowiemy dziś w naszym odcinku i odpowie na nie Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Katarzyna, która jest radcą prawnym, która w czasie pandemii pomagała wielu Polakom, żeby nie zostali sami w tych trudnych czasach. Cześć Kasiu. Cześć Krzysiu, witam wszystkich. No i myślę, że pierwsze pytanie mocne, kto z naszych widzów dostanie takie wezwanie? No bo te wezwania nie tylko będą wysyłane, ale już są wysyłane do Polaków i Ty sama o tym wiesz, bo Polacy się do Ciebie zgłaszają, dzwonią, mówią: Pani Kasiu, dostałem wezwanie do wojska, tak? Tak te telefony wyglądają? Telefony, maile, na wszystkich możliwych komunikatorach jest dość duże poruszenie. Z tego względu, że no niestety dość duża rzesza Polaków dostaje faktycznie tego typu wezwania. I to nie tylko są młodzi chłopcy, mówimy tutaj stricte o ćwiczeniach wojskowych, ale również mężczyźni w wieku 40 paru, a nawet 60 lat. Dodatkową rzeczą jest kwestia kwalifikacji wojskowej, czyli stawianie się na komisję w celu określenia kategorii. To tutaj proszę też wziąć pod uwagę, że to są nie tylko młodzi chłopcy, ale również mężczyźni, powiedzmy w sile wieku bądź dojrzali mężczyźni, w celu zweryfikowania, czy ich kategoria, która została im nadana kilka dobrych lat temu, nadal jest aktualna. Czyli tak naprawdę to, kto będzie wzywany, to jest bardzo, bardzo szerokie, no bo Ty wspomniałeś, że z Twoich informacji nawet więcej osób będzie wzywanych. Informacje medialne, informacje te dostępne, które możemy sprawdzić, no to mówią o tym, że w lutym rozpoczęło się wysyłanie tych wezwań, w lutym tego roku rozpoczęło się wezwanie i 230 000 takich wezwań zostanie wysłane do polskich domów. Tak jak wspomniałaś, nie tylko do facetów, bo również do kobiet, nie tylko do młodych chłopców, którzy mają 18 lat, tylko też do starszych mężczyzn, nawet ludzi do 60 roku życia. Jaki jest cel w ogóle? Po co nagle 250 000 ludzi wzywa się do komisji wojskowych? O co chodzi? No, z tego, co ostatnio możemy się dowiedzieć z oświadczeń pana premiera Donalda Tuska, to Polska musi się dozbroić, musi się przygotować na konflikt zbrojny. Tutaj oczywiście w tle mamy wszystkie zawirowania pomiędzy panem prezydentem Trumpem a panem prezydentem Zełenskim. No i tutaj Polacy są straszeni ewentualnym rozpętaniem czy eskalacją tego konfliktu, bądź ewentualnie włączeniem się do tego konfliktu i lepiej zrobić to na terenie Ukrainy, aniżeli na terenie Polski. Ja powiem szczerze, że jestem dość mocno zaniepokojona takim stawianiem sprawy, bo nam nikt nie groził, nikt nie narusza naszych granic, więc ta cała taka otoczka, czy to, z czym mamy do czynienia, no wydaje się takie dość z mojego punktu widzenia, tak, patrząc jak wygląda cała aktualna geopolityka, dość jest to taki przerost formy nad treścią, tak? No dodatkowo na pewno takie wprowadzenie medialne czy mentalne wśród Polaków takiego poczucia niepokoju czy poczucia zagrożenia bardzo dobrze również wpływa na interesy pod kątem ewentualnych zakupów broni czy sprzętu wojskowego, tak? No więc tutaj na pewno nie możemy patrzeć na to tylko pod tym jednym kątem, ale również szerzej trzeba spojrzeć na ten kontekst. Są to ogromne pieniądze. Zanim zadam kolejne pytanie, sprawdźmy razem z Kasią, kto jest partnerem dzisiejszego odcinka. Dzięki partnerom jesteśmy w stanie jako kanał jeszcze szybciej się rozwijać i nagrywać dużo treści potrzebnych dla każdego z Was. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Kasiu, tak naprawdę zastanawiam się, myślę, że to pytanie może rodzić się w głowie wielu Polaków. No przecież jeśli mamy żołnierzy, którzy są zawodowi, którzy są w koszarach, którzy swoje życie spędzili kilkanaście lat na szkoleniu, na zbrojeniu, na strzelaniu, na wszystkich tych ćwiczeniach i część z nich już na przykład kończy służbę wojskową i później mają tą wcześniejszą emeryturę. Nie wiem, jak to dokładnie jest, czy po 15, czy po 20 latach, no ale znam takich ludzi, którzy, można powiedzieć wprost, jarają się tym wojskiem. Cieszą się, że tam są, część z nich nawet świadomie jeździła na misje pokojowe, znasz pewnie takich ludzi i oni mówią, no ja jadę, wiem, że może jest niebezpiecznie, ale mnie to kręci, ja nie chcę pracować jako elektryk czy jako kierowca, po prostu lubię być w wojsku i lubię tą adrenalinę, jest ryzyko, no ale kasa też jest. Część Polaków może zadać pytanie,
po co są te powołania, po co są te wezwania wysłane do zwykłych Polaków, którzy z wojskiem nie mają nic wspólnego, skoro Polska ma jakieś wojsko. A jeśli się mówi o jakimś wysłaniu kontyngentu europejskiego na Ukrainę, kontyngentu, uwaga, pokojowego, o tym się mówi w ten sposób, no to przecież czy nie można tego, pytam na logikę, czy tu nie ma logiki, czy nie można tego zebrać faktycznie z żołnierzy, którzy z wojskiem mają coś wspólnego? Po co wzywać ludzi, którzy dzisiaj boją się odebrać takiego pisma, bo mówią, ale ja z wojskiem nie mam nic wspólnego i nie planuję tam nigdzie się wybierać? No to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj na pewno powinniśmy też mieć na względzie to, że bardzo duża część zawodowych żołnierzy w czasie COVID-u odeszła z tego względu, że byli zmuszani do pewnych procedur medycznych, którym nie chcieli się poddać i to są tak naprawdę tysiące żołnierzy. A z drugiej strony, no tutaj jeżeli faktycznie są braki, no to po to prawdopodobnie również chcą uzupełnić te braki. Natomiast tutaj ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od 2009 roku mamy zawieszoną obowiązkową, zasadniczą służbę wojskową, tak? Z drugiej strony młodzi chłopcy dostają wezwanie i nie tylko młodzi chłopcy, ale również mężczyźni w różnym wieku, dostają wezwania na ćwiczenia. No to z jednej strony one są obowiązkowe, z drugiej strony zasadnicza służba wojskowa obowiązkowa jest zawieszona, więc ja nie za bardzo rozumiem, co się dzieje, tak? To jest zamieszanie. Ja nawet powiem Ci, Kasiu, jak ja tu siedzę i jestem przygotowany, wiem mniej więcej, bo to jest tak skomplikowane, to ja Ci powiem, że mnie ta sytuacja trochę komplikuje mi myśli i pytania, bo tu jest zasadnicza, jakaś zastępcza, potem jest zawodowa, potem są ćwiczenia, potem jest wezwanie na komisję. I myślę, że jakby zrobić test, to na 100 Polaków 90 pewnie obleje test, o co tak naprawdę chodzi w tych pismach i gdzie oni są tak naprawdę wzywani i w jakim celu. No bo to jest mocno skomplikowane, powiedz szczerze. Stawiałabym raczej na 99%, 99%. Bo ja z ustawą o obronie ojczyzny mam do czynienia od ponad 1,5 roku i od 1,5 roku próbuję uświadamiać Polaków, z czym mamy do czynienia, w jakim kierunku idziemy i dokładnie jesteśmy w tej fazie teraz, w której faktycznie dzieje się to, co nie tylko ja mówiłam już od 1,5 roku i no dlatego należałoby się naprawdę nad tą sprawą pochylić i się naprawdę nią zainteresować, bo nie wygląda to dobrze. Proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że są wzywani często młodzi mężczyźni, może w ten sposób, mężczyźni na ćwiczenia wojskowe i są to na przykład ćwiczenia weekendowe, tak? Są oczywiście dwutygodniowe ćwiczenia, one są w różnym wymiarze robione, natomiast jest gro ćwiczeń weekendowych. Polegają one na tym, że kandydata w sobotę bierze się, żeby dobrać mu osprzęt, żeby dobrać mu mundur, następnie ćwiczy przysięgę wojskową, w niedzielę faktycznie składa przysięgę wojskową i jest odsyłany do domu. Rozmawiając z zawodowymi żołnierzami, no to oni są po prostu przerażeni tym, bo jeżeli oni mieliby mieć tak wyszkolonych rezerwistów, no to oni stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla ewentualnie całego oddziału, bo nie mają zielonego pojęcia o tym, z czym mają do czynienia, a tego typu weekendowych ćwiczeń było naprawdę przeprowadzonych jeszcze w tamtym roku mnóstwo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zgodnie z artykułem 130 ustawy o obronie ojczyzny, ćwiczenia wojskowe stanowią część zasadniczej służby wojskowej. W związku z powyższym, skoro nie mamy obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, bo jest zawieszona, to na jakiej podstawie ci ludzie są faktycznie tam Czyli jak wzywani? Ona jest teraz dobrowolna, skoro obowiązkowej nie ma? No to tak dość ciężko stwierdzić, bo jeżeli Ona jest losowa. Czy ona jest losowa? Ona jest losowa, natomiast jeżeli jest nieobowiązkowa, to dlaczego tym mężczyznom jest grożona odpowiedzialność karna za niestawienie się, za doprowadzenie, są groźby pod kątem doprowadzenia przymusowego przez żandarmerię, przez policję, no więc to jest jakieś totalne kuriozum. Co prawda ustawa mówi o możliwości zwiększenia tego poboru, tak, w celu dokonania kwalifikacji wojskowej, w celu odbycia ćwiczeń wojskowych w przypadku, jeżeli są takie potrzeby państwa. Natomiast no powiem szczerze, że ja na dzień dzisiejszy nie za bardzo widzę, na czym te potrzeby państwa miałyby polegać, bo nam nikt nie grozi, nikt nie narusza naszych granic. Wszyscy doskonale wiemy, jeżeli ktokolwiek ma trochę świadomości, jak wygląda geopolityka, że ewentualnie, jeżeli jakiekolwiek miałyby się konflikty zbrojne pojawić, to jest to Bliski Wschód, czyli bardzo daleko od nas. To, co się dzieje za wschodnią granicą, nie jest w ogóle z nami związane, ponieważ Ukraina nie należy ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. Nie jesteśmy z nią związani żadnymi ważnymi paktami czy umowami ratyfikowanymi międzynarodowymi, które by nas obligowały
do jakiegokolwiek ingerowania w konflikt i włączania się w konflikt przeciwko jednemu z największych potęg, jednej z największych potęg militarnych, jaką jest Rosja, tak? A kolejną rzeczą, jeżeli miałoby dojść do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, to jest to kwestia rozgrywki pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi oraz Rosją. Więc gdzie tu Polska w tym wszystkim, tak? Dlaczego my jesteśmy krajem w Unii Europejskiej, który faktycznie poświęca 5% swojego budżetu na zbrojenie, skoro nie robią tego inne kraje w ramach Unii Europejskiej? Wczoraj słyszałam oświadczenie pana premiera Tuska, który powiedział, że my się musimy jeszcze bardziej dozbrajać, że cała Unia to będzie robiła. No to nasuwa się pytanie, w jakim zakresie robią to inne państwa w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli mamy już w tym momencie informację, że Hiszpania, Portugalia powiedziała, że absolutnie nie będzie swoich wojsk wysyłała. Z drugiej strony mamy deklarację chociażby ze strony Wielkiej Brytanii, że oni jak najbardziej. No to brzmi pytanie, czy poza ewentualnie jednostkami dowodzącymi z Wielkiej Brytanii faktycznie zostaną wysłane jakieś wojska i w jakim zakresie, tak? Natomiast Polska jest maglowana i jest cały czas indoktrynowana przez pana premiera, że my się musimy włączyć, że to jest nasz konflikt i tak dalej. Ja tego kompletnie, powiem szczerze, nie rozumiem. Bardzo dużo wątków poruszyłaś, tych geopolitycznych i tych lokalnych, no bo w tym, co mówisz, na pewno w głowie widzę wiele historii. Chciałbym o te historie zapytać, no bo piszą do Ciebie, dzwonią do Ciebie Polacy. Ci, którzy już ze skrzynki, chociaż stwierdziłaś, że to chyba kurierem nawet przyjeżdża, tak? To wezwanie... Zdarzają się, że kurierem dostają, kurierzy to przywożą. Nie wiem dlaczego, może dlatego, żeby chętniej odebrać przesyłkę, bo kurier przeważnie przynosi paczki. Może to jest to tak wymyślone, nie wiem, ale co mówią, co słyszysz albo co czytasz w tych mailach, co słyszysz w telefonie od Polaków, którzy dostają takie, myślę, że zaskakujące przesyłki? To Polacy są przerażeni, bo to jakby nie było, wywraca ich życie do góry nogami. Jeżeli ktoś jest wzywany na kwalifikację wojskową, ewentualnie na ćwiczenia wojskowe, gdzie często na przykład dorośli mężczyźni, którzy składali przysięgę wojskową jeszcze w czasie PRL-u, są zmuszani do ponownego złożenia przysięgi, czyli takiego jakby odnowienia tej przysięgi wojskowej, no to budzi ich realny sprzeciw. Dużo ludzi jest bardzo pacyfistycznie, pokojowo nastawionych do świata, do życia i bardzo im się to nie podoba. Zresztą jest gro mocno wierzących katolików, którzy absolutnie nie zgadzają się na tego typu działania, nie chcą brać broni do ręki, na pewno nie chcą iść na front, szczególnie, że nie mówimy o obronie naszego kraju, tylko o całkowicie obcy kraj, który, tak jak już wszyscy doskonale wiemy, nie jest ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. W związku z powyższym, no tutaj pojawiają się naprawdę setki pytań w różnej formie, co zrobić z tą sytuacją, jeżeli zgodnie z moją wiarą, z moim światopoglądem ja nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę iść do wojska, nigdy nie wiązałem swojego życia z wojskiem i nie mam zamiaru go wiązać, tak? No to wtedy, no tutaj wśród tych wszystkich informacji, które ja już dość długo przekazuję ludziom, są pewne możliwości działania, chociażby zastępcza służba wojskowa. Jest to taka dość złożona konstrukcja, którą musielibyśmy sobie omówić. Natomiast na pewno warto zdawać sobie sprawę z tego, po mojej analizie prześledzenia prawie 2000 lat historii Kościoła katolickiego, doktryny pod kątem właśnie służby wojskowej, no to tutaj Kościół katolicki wcale nie zmusza katolików do brania broni do rąk. Kościół katolicki mówi, że absolutnie katolik ma obowiązek bronić swojej ojczyzny, zaznaczam swojej ojczyzny, to też wynika z ustawy o obronie ojczyzny, że Polacy są zobligowani do obrony swojej ojczyzny, natomiast wcale nie trzeba robić tego w formacjach zbrojnych, tylko wtedy państwo ma obowiązek takiemu potencjalnemu kandydatowi zapewnienia możliwości wykonania zastępczej służby wojskowej. Wspomniałaś, Kasiu, przed chwilą, że dzwonią do Ciebie Polacy i są przerażeni, bo im to wywraca życie do góry nogami, więc wielu z nich pewnie chce odmówić. Nie ma takiego planu, żeby gdzieś coś złożyć przysięgę i ewentualnie być w rezerwie do wojny, której tak naprawdę której nie ma. Oczywiście politycy mocno podkręcają atmosferę na linii Stany Zjednoczone, tutaj Europa, czy dokładnie Ukraina. Widzimy, co się dzieje, jak te spotkania wyglądają. No, wygląda to, bym powiedział, delikatnie teatralnie w niektórych momentach. To jest oczywiście moja opinia. Każdy, myślę, że z naszych widzów może samemu ocenić. Bardzo proszę, ocencie to w komentarzu, jak tak naprawdę całą tą rozgrywkę dyplomatyczną Wy oceniacie, bo wielu świadomych widzów nas ogląda. Można włączyć sobie wieczorem czy rano radio, wysłuchać wiadomości. Tak jak wiadomości to widzą, ale myślę, że z drugiej strony, jak to obserwujecie, to macie wątpliwości, czy naprawdę czy tam nie ma jakiegoś planu większego na to. Chciałbym zapytać, Kasiu, co
co grozi, no bo Ty powiedziałeś, że są jakieś sankcje związane z tym. Co tak naprawdę? Czy to jest tylko straszonko takie, czy faktycznie, no bo jeśli jest Polak, który zajmuje się biznesem na przykład i jest szefem firmy, daje miejsca pracy, nie wiem, ma swoje dzieci, jest żywicielem rodziny, albo po prostu jest studentem, który się uczy i który ma plan na swoje życie, żeby wymyślić satelity w Polsce i być po prostu tutaj drugą Szwajcarią z wielką firmą, albo po prostu jest człowiekiem, który jeszcze nie wie, co chce robić, ma 40 lat i żyje sobie spokojnie i planuje sobie dalsze życie, dba o swoje zdrowie, nie wiem, ogląda nasz kanał, obojętnie, to nie ma znaczenia, ale jest jednym z prawie 40 milionów Polaków i jakaś grupa tych ludzi dostaje takie pismo i on mówi, ale nie, jak ja bym chciał iść do wojska, chciałbym być na wojnach, na misjach i strzelać do przeciwnika, to bym poszedł. I nie pójdę. Co grozi takim ludziom, którzy trzeźwo myślą, tak jak ja myślę, tak jak Ty, trzeźwo myślą, mają inny plan. Gdybym ja chciał być żołnierzem czy wojskowym, to bym dawno był. Ja mam 4 dyszki w tym roku, więc 20 lat temu pewnie bym taką decyzję podjął. Nie podjąłem, ale myślę, że dobrze, że sprawdzam się tutaj lepiej niż na polu walki. Więc pytanie, co grozi ludziom, którzy powiedzą nie, to nie jest mój plan. To teraz musimy sobie to rozbić. Dobrze. Pierwszą rzeczą jest kwestia kwalifikacji wojskowej, czyli stawienie się przed komisją lekarską. Jeżeli dostajecie takie wezwanie, bezwzględnie trzeba się na tej komisji stawić. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy zdrowotne, proszę zabrać całą dokumentację z historią choroby To mówimy ze tylko sobą. o młodych osobach? Mówimy No bo stricte o kwalifikacji wojskowej. zwykłe 18 lat. Zwykłe 18, bardziej 19 lat, natomiast również mam informację, że dojrzali mężczyźni byli ponownie wzywani w celu określenia ich stanu zdrowia. Czyli tam trzeba jechać. Koniecznie, bezwzględnie tam trzeba jechać. Okay. Jeżeli macie kategorię A i wasz stan zdrowia się drastycznie pogorszył, to wtedy warto wysłać wniosek o zmianę kategorii bez czekania na takie wezwanie na komisję, samemu zainicjować takie postępowanie, czyli wysłać wniosek o zmianę kwalifikacji wojskowej z uwagi na zły stan zdrowia i wraz z tym wnioskiem przedłożyć całą dokumentację zdrowotną, tak? Historię choroby, wszystkie możliwe historie leczenia i tak dalej. I na to bezwzględnie trzeba się stawić. Musicie zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że trzeba bezwzględnie odbierać każdą korespondencję, która do Was trafia. Czy to z WCR-u, czy z komisji lekarskiej, to trzeba zawsze odbierać. To jest postępowanie administracyjne. Tam nie ma miejsca na błędy, na uchybienia terminom. To jest bardzo restrykcyjna procedura, której trzeba przestrzegać. Jak się ktoś przeprowadza albo ktoś nie dba o te urzędowe adresy, no bo są młodzi ludzie, którzy mówią, mnie to jeszcze nie dotyczy, przecież ja nie mam dzieci, nie mam firmy, to na jaki adres to najczęściej przychodzi? W pierwszej kolejności na adres zameldowania, ponieważ urzędy gmin, miast są zobligowane przesyłać co roku tego typu informacje, całe bazy potencjalnych kandydatów. W tym wypadku mówimy przede wszystkim o 19-latkach, ale jeżeli wojsko jest zainteresowane mężczyznami, kobietami w innym wieku, to wtedy również takich osób. I to wszystko gromadzi Urząd Wojewódzki, który przesyła te dane zbiorcze do WCR-ów. I na tej podstawie są typowani Polacy i Polki do tego wezwania, czy to na komisję kwalifikacyjną, czyli tą lekarską, czy ewentualnie do WCR-u, przez WCR na ćwiczenia wojskowe, bądź w przypadku mobilizacji do przedłożenia kart mobilizacyjnych. Czyli w pierwszej kolejności mamy po adresie zameldowania, w drugiej kolejności mamy po adresie zamieszkania, czyli taki adres korespondencyjny, jaki się znajduje w urzędach, a kolejnym przypadkiem może być ciężko, myślę, że 500 000, które tak naprawdę ma być Polaków wysłane. Aż 500 000. Tak, ja mam potwierdzone informacje przez polityków wysokiego szczebla, że 500 000 Polaków jest przewidzianych do takiego wcielenia i wysyłanych transzami. Więc w takim wypadku, jeżeli znajdzie się taka osoba, tak, taki Polak, Polka, którą będzie wojsko zainteresowane i nie ma ani adresu zameldowania, ani zamieszkania, to zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny wezwanie wysyła się na adres Urzędu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawa i tam zostawia w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ale ja myślę, że znajdzie się 500 000 chętnych, którzy jednak z tych pierwszych grup, czyli zameldowania, zamieszkanie się znajdą, więc może tak drastycznych przypadków nie będziemy mieli. No i co w takiej sytuacji? Jeżeli właśnie dostajemy wezwanie na komisję lekarską, bezwzględnie trzeba się na nią stawić i tu są 3 możliwości tak naprawdę. Pierwsze to, że komisja lekarska tylko ustali nam kategorię
zgodnie z tą kwalifikacją, czyli kategorie A, B, C, D, E. Druga kwestia, jaka się może pojawić na takiej komisji, to jest wręczenie nam książeczki wojskowej, co jest absolutnie niezgodne z aktualnie obowiązującą ustawą o broni ojczyzny, która mówi wprost, że książeczkę wojskową można wręczyć dopiero w momencie odbycia ćwiczeń wojskowych i złożenia przysięgi wojskowej. To ja co najmniej w 4 miejscach znalazłam taki zapis w tej aktualnie obowiązującej ustawie, więc jeżeli ktoś Wam chce wręczyć książeczkę wojskową na komisji lekarskiej, to proszę powiedzieć, że odmawiacie jej przyjęcia z tego względu, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Tak? I trzecia sytuacja, z którą też się spotkałam kilkukrotnie, to jest to, że na komisji kwalifikacyjnej poza określeniem kategorii, po otrzymaniu kategorii A, czyli pełna zdolność do służby wojskowej, taki delikwent dostał książeczkę wojskową i od razu wezwanie na ćwiczenia. Więc tego typu 3 sytuacje się mogą pojawić i dlatego może w późniejszej kolejności sobie omówimy, co w takiej sytuacji ewentualnie zrobić, jeżeli światopogląd bądź wiara nie pozwala takiemu kandydatowi na to, żeby wziąć udział w tych ćwiczeniach wojskowych, czy ewentualnie w ogóle w służbie wojskowej, w tych formacjach zbrojnych, stricte jako wojsko. Ale finalnie nie powiedzieliśmy, albo mnie zaćmiło, nie powiedzieliśmy, co grozi za to, że my nie pójdziemy. Co tak naprawdę? Czy realnie coś grozi, czy to jest tylko straszonko? No bo możemy nie chcieć i po prostu mieć inny plan. Więc wracam do tego pytania. No w przypadku, jeżeli będziemy uchylali się od stawiania się na takiej komisji, to wtedy grozi nam grzywna, grozi nam bezpośrednie przymuszenie poprzez doprowadzenie przez żandarmerię wojskową bądź policję, jak również zarzuty karne z powodu uchylania się od spełnienia swojego obowiązku, czyli odbycia czynnej służby wojskowej. Takie łapanki na ulicy, jak widzimy na Ukrainie? Bo mówisz, że przymusowe doprowadzenie przez wojsko, żandarmerię czy policję. To widzimy często na Ukrainie takie rzeczy, że dosłownie łapią chłopaków, czy wyciągają z siłowni, czy z innego miejsca. To tak to może wyglądać, czy to przesada? Duża? Może wyglądać. W przypadku, jeżeli ktoś się będzie uchylał, dostanie zapewne ewentualnie drugie wezwanie. Jeżeli się nie stawi, podejrzewam, że tak to może wyglądać. I jeszcze o jednej rzeczy chciałabym Państwu przypomnieć, a mianowicie, już o tym kiedyś chyba rozmawialiśmy sobie, że w 2023 odbyły się w tym ostatnim kwartale szkolenia prokuratorów wojskowych i wtedy już udział w tych szkoleniach brało 4-krotnie więcej prokuratorów na prokuratorów wojskowych. I te szkolenia zostały zintensyfikowane w 2024 roku i o ile zawsze odbywały się po prostu raz w roku przez okres 3 miesięcy, to w 2024 roku tych szkoleń odbyło się aż 4 w różnych częściach Polski i również ta ilość kandydatów na prokuratorów wojskowych była ponad 4-krotnie wyższa, więc widać tutaj, że jest, jeżeli chodzi o kwestię aparatu takiego ewentualnie przymuszającego czy wyciągającego w stosunku do Polaków konsekwencje, no to państwo jest całkiem nieźle przygotowane, bo mamy znacznie większą rzeszę tych prokuratorów wojskowych, którzy ewentualnie tutaj w takich sytuacjach będą ścigali Polaków, którzy się uchylają. No, mocne, ciężkie tematy, ale myślę, że od takich też nie możemy uciekać. Dzisiaj sporo tych informacji. Ja zrobię małą przerwę na reklamę naszych książek, bo warto promować dobre rzeczy. A jestem przekonany, że dobre rzeczy stworzyliśmy na kanale, bo nie tylko zapraszamy dobrych gości, którzy mają faktycznie dużo praktyki i korzystacie z tego. Zaraz pokażemy w praktyce, jak można tą wiedzę Kasi wykorzystać. Zapraszamy też do naszej księgarni na stronę grzegorzusz.pl, gdzie mamy poradnik zdrowia, czyli o zdrowiu edukujemy. Mamy momenty, czyli moją książkę o relacjach, historię przeróżnych problemów również i sukcesów, ale napisana książka przeze mnie, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków. I zmieniamy finanse i zdrowie Polaków, również uświadamiamy w takich trudnych tematach. No i metamorfoza finansowa. Książka Dawida o finansach, zbuduj zdrową tożsamość finansową i dokładnie pod takim samym tytułem. Metamorfoza finansowa działa nasza platforma. Pierwsza w Polsce bezpłatna platforma do edukacji finansowej, gdzie Was zapraszamy, bo mnóstwo Polaków, myślę, że już wiele dziesiątek tysięcy Polaków, kilka tysięcy gospodarstw z tego skorzystało. Kasiu, a my wracamy do rozmowy. Czy pójście na wezwanie? Bo mówiliśmy o tym, że ktoś nie chce, że ktoś decyduje się, że nie idzie, no i ma jakieś konsekwencje, może mieć jakieś konsekwencje. Czy pójście
nie tylko na tą pierwszą lekarską komisję, ale na przykład na to wezwanie związane z tym, co dzisiaj się do Polaków wysyła, to równa się już, nie wiem, wcielenie w kamasze, pójście, wysłanie na Ukrainę? Czy to tak jest? Czy to jeszcze nie wiemy? Że ktoś pójdzie, zdecyduje się, może nie obejrzy tego odcinka, pójdzie ze strachu, bo nie wie, bo się nie zna, rodzina mu doradzi, no idź, bo to jest wojsko, to trzeba bronić kraju. Czy pójście, czy te 250 000, czy nawet mówisz 500 000 ludzi, którzy pójdą i będą w tej rezerwie wojskowej, to od razu równa się wyjazd na Ukrainę, na ewentualną misję pokojową, którą tutaj cały świat przynajmniej planuje z tych ostatnich spotkań dyplomatycznych. No widać, że to tak ma być. Zakończyć się ma wojna, mają deale między Stanami i Ukrainą zostać podpisane pod kątem metali ziem rzadkich, tak? No i spłaty tych, wiadomo, tej pomocy wojskowej, a misja pokojowa złożona z żołnierzy europejskich ma tam po prostu stacjonować. Czy to faktycznie ci ludzie tam będą stacjonować? Już nie mówię w jaki sposób i co tam się będzie działo. Czy to tak będzie, że ci, którzy się zgłoszą, będą na Ukrainie jako wojskowi w kamaszach? To może troszkę pozwolę sobie wstępu. Bardzo proszę. No, wszyscy na pewno widzieli doskonale to, co się stało w Białym Domu. Moim zdaniem to był teatr kolejny, tak? Bo z jednej strony pan prezydent Trump spełnił swoją obietnicę dążenia do pokoju, z drugiej strony to spowodowało, że może się stamtąd wycofać i trzeba tam przesunąć wojska z Unii Europejskiej, więc tu ja upatruję dość dużego prawdopodobieństwa, że faktycznie tam będziemy my, rządzący, będą chcieli wysłać Polaków, więc to jest jedna rzecz. Drugą rzecz, proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli Stany Zjednoczone się wycofują, to wtedy, jeżeli my wchodzimy, potrzebujemy broni. Przecież my wszystko oddaliśmy. Tak. Więc z kolei poza jednym dealem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą w postaci metali ziem rzadkich, jeszcze jest kwestia zakupu broni od Stanów Zjednoczonych. No więc wszyscy znowu są zadowoleni, tak? I myślę, że niestety ta część Polaków, która w tym momencie będzie wzywana na ćwiczenia, no jest już w pewnym stopniu na pewnej liście takiej. Skoro mamy świeżo przeszkolonych ludzi, to znaczy, że oni no, z logicznego punktu widzenia powinni być tymi kandydatami ewentualnie do wysłania, do ich przesunięcia do tej tak zwanej misji pokojowej. Tak? Tutaj od razu uczulam, czy żołnierze zawodowi, zgodnie z ustawą o misjach żołnierzy zawodowych, czy potencjalni kandydaci w postaci rezerwy pasywnej, którą się stajemy żołnierzami rezerwy pasywnej po odbyciu ćwiczeń wojskowych i złożeniu przysięgi, to jest, w tym wypadku akurat reguluje to rozporządzenie. Ja mam bardzo duże wątpliwości, jeżeli chodzi o kwestię doniosłości prawnej takiego rozporządzenia, które umożliwia wysyłanie w celach w służby wojskowej takich, powiedzmy, nieopierzonych, jeszcze mówiąc kolokwialnie, kandydatów, tak, po takim dwudniowym, weekendowym szkoleniu czy dwutygodniowym szkoleniu, którzy nie mają żadnej styczności z wojskiem, możliwość wysyłania ich właśnie za granicę kraju na misję. I jest rozporządzenie, które zostało wydane w tej materii, więc czy dotyczy to żołnierzy zawodowych, czy dotyczy to właśnie takich kandydatów, proszę pamiętać o tym, że jest wymagana pisemna, dobrowolna zgoda tego typu kandydatów. Więc jeżeli już zabrniecie tak daleko, pamiętajcie o tym, że jest wymagana wasza pisemna, dobrowolna zgoda. Ja to jeszcze będę oczywiście starała się upublicznić, rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby wszyscy zrozumieli. Natomiast jeżeli, wracając do twojego pytania, no to tutaj, o ile na komisję lekarską musimy się bezwzględnie stawić, o tyle w przypadku wezwania na ćwiczenia teoretycznie musimy się stawić. Natomiast ustawa po pierwsze przewiduje wyjątki w postaci zwolnienia pewnych grup od obowiązku udziału w ćwiczeniach wojskowych, na przykład rodziców, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do 8 roku życia i tutaj nie ma wyłączenia, czy jeden rodzic, czy dwoje rodziców sprawuje tą opiekę. Po prostu jeżeli mamy dziecko poniżej 8 roku życia, wtedy jest się zwolnionym z ćwiczeń. Tylko trzeba oczywiście o tym poinformować WCR. Czy to jest jedna grupa? Czy to są jedyne grupy, które są zwolnione, czy jeszcze ktoś? Kobiety w ciąży do pół roku po połogu i tym podobne sytuacje. Jeżeli mamy kogoś, kto się opiekuje obłożnie chorym i tylko sam sprawuje tą opiekę, ale dlaczego ja tak troszkę pozwolę sobie zmarginalizować te wyłączenia wojskowe? Bo jeżeli ktoś w ogóle nie wiąże swojej przyszłości z wojskiem, nie chce iść do wojska, jego światopogląd, religia mu nie pozwala, to o czym już wspomniałam, to w takiej sytuacji ja bym nawet nie tyle korzystała z możliwości zwolnienia, które daje ustawa, bodajże artykuł 3 i 5 ustawy o obronie ojczyzny, tylko zastanowiłabym się nad wnioskiem o zwolnienie z zastępczej służby wojskowej.
Co to oznacza? Dlaczego ja marginalizuję kwestię zwolnień z samych ćwiczeń? Bo jeżeli nawet my skorzystamy ze zwolnienia z ćwiczeń, to nie zwalnia nas to z obowiązków wyjazdu czy udania się do wojska już, jeżeli będzie tego typu potrzeba, bo będzie mobilizacja, zagrożenie, cokolwiek, kiedy nasi rządzący dojdą do wniosku, że oni muszą nas tam wysłać, tak? Więc tu proszę to przemyśleć, bo jeżeli skorzystamy z tego zwolnienia z ćwiczeń, a jesteśmy w pełni zobligowani, żeby się stawić na każde wezwanie mobilizacyjne, to wyłącza nam to możliwość w ogóle skorzystania z instytucji zastępczej służby wojskowej. Ponieważ ustawa jest tak skonstruowana, że wniosek o zastępczą służbę wojskową można złożyć tylko w jednym, jedynym dniu. W dniu, w którym doręczono nam wezwanie na ćwiczenia wojskowe lub wręczono nam kartę mobilizacyjną. Czyli taki przypadek, że mamy tylko jeden dzień na to. Dlatego właśnie mówię, że marginalizuję trochę tą kwestię tych ćwiczeń wojskowych z tej prostej przyczyny, że jeżeli z tego skorzystamy, bo mamy dziecko do 8 roku życia, nie możemy już skorzystać z wniosku o zastępczą służbę wojskową. Dlatego ja bardziej koncentruję się na tej konstrukcji zastępczej służby wojskowej niż na tych innych wyłączeniach, no bo wiem, z czym to się wiąże, tak? Jeżeli złożysz wniosek o zastępczą służbę wojskową, zanim ci fizycznie zostanie doręczone wezwanie na ćwiczenia bądź karta mobilizacyjna, to organ umorzy takie postępowanie, ponieważ tylko organ w postaci WCR-u może zainicjować takie postępowanie, czyli musi się pojawić tutaj przeznaczenie Ciebie do służby wojskowej, do odbycia ćwiczeń, w ramach karty mobilizacyjnej do wcielenia do wojska, więc tylko ten jeden dzień. Natomiast przepis zamyka tą drogę, stwierdzając, że taki wniosek można złożyć najpóźniej w dniu doręczenia takiego wezwania. Absurd. Tak, jest jedyne celowe działanie, tak? Celowe działanie moim zdaniem, celowo jest to robione po to, żeby jak najmniej Polaków ewentualnie mogło skorzystać z tej instytucji zagwarantowanej nam nie tylko przez konstytucję. Co to znaczy ta zastępcza służba wojskowa? Już wytłumaczę. Ona jest zagwarantowana nam przez konstytucję, ustawę o wolności wyznania i przez właśnie ustawę o obronie ojczyzny. To jest instytucja, zgodnie z którą, jeżeli nasz światopogląd, nasza religia nie pozwala nam na udział w zbrojnych formacjach wojskowych, do odbycia zasadniczej służby wojskowej w formie zastępczej, czyli w instytucji, która jest niezbrojna. Czyli to są zakłady użyteczności publicznej, zakłady, które są odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości dostaw zapewniających podstawowe potrzeby bytowe Polaków, czyli to mamy wodociągi, elektrownie, fabryki, które są strategicznie ważne. Zresztą bardzo dużo Polaków dostaje w tym momencie już tak zwane pracownicze karty mobilizacyjne i zakłady otrzymują status strategicznych zakładów pracy. I to jest tak naprawdę taka quasi zastępcza służba wojskowa, czyli w momencie, kiedy faktycznie doszłoby do tego, że zostalibyśmy postawieni w tak zwany stan gotowości, tak, albo stan mobilizacji wojskowej, w takiej sytuacji te zakłady pracy przekształcają się właśnie te instytucje strategiczne i wtedy zawieszeniu ulega kodeks pracy i pracownicy tych zakładów robią to, co do tej pory robili, tylko podlegają ustawie o obronie ojczyzny, tak? Czyli jeżeli Państwo dostajecie pracownicze karty mobilizacyjne, to proszę się tego nie obawiać, bo to już z urzędu powoduje, że nie zostaniecie wysłani na front, nie dostaniecie wezwania na ćwiczenia wojskowe, ponieważ jesteście w tak zwanych zakładach strategicznie ważnych dla państwa i w tej formie będziecie po prostu dalej świadczyli pracę, tylko na nieco innych podstawach prawnych. Natomiast zastępcza służba wojskowa jako tako to jest instytucja, z której można w tym jedynym dniu skorzystać i która uprawnia do tego, że nie można takiego kandydata wysłać na front do momentu prawomocnego zakończenia decyzją lub wyrokiem wojewódzkiego bądź potem Naczelnego Sądu Administracyjnego procedury, czy jest przydzielona ta zastępcza służba wojskowa, czy nie. I właśnie ona się odbywa w takich zakładach użyteczności publicznej, w transporcie. Ile trwa? Ona trwa 9 miesięcy, bądź jest 9 miesięcy do 12 miesięcy jest zrównana z zasadniczą służbą wojskową i no ją wtedy trzeba odbyć, tak? Nikt nie mówi, że od razu zostaniemy przeznaczeni. Płatność jakaś, jak wygląda kwestia braku pracy w tym czasie? No bo to jest uregulowane przez właśnie ustawę o obronie ojczyzny i tam są określone stawki. Są to stawki określone w zależności od tego, jaki to jest zakład. Oczywiście tu są te gwarancje
gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc tutaj no nie zostajemy bez środków do życia absolutnie, natomiast no jesteśmy po prostu przesunięci do tych zakładów. Ja nie sądzę, żeby to odbywanie zasadniczej służby wojskowej teraz było od razu uruchamiane. Też zobaczymy, jak komisje będą reagowały, tak? No bo w momencie, kiedy składamy taki wniosek o zastępczą służbę wojskową, to wtedy ta zastępcza służba wojskowa musi być przydzielona jeszcze, tak? Czyli musi się zebrać w ciągu 7 dni komisja, która ustali, czy my faktycznie spełniamy warunki do tej zastępczej służby wojskowej. Ona wydaje decyzję, ta decyzja musi nam być doręczona, od niej nam służy odwołanie do komisji wyższego rzędu. I ja bardzo proszę, jeżeli ktoś faktycznie już będzie na tym etapie, żeby przesłał do mnie taką decyzję ewentualnie odmowną o przydzieleniu tej zastępczej służby wojskowej, bo będę chciała przygotować kolejne pismo, które pozwoli na odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Od tego znowu tutaj sąd musi wyznaczyć rozprawę, to jest zazwyczaj kilka miesięcy. Po rozprawie musi doręczyć nam wyrok z uzasadnieniem, od którego służy nam znowu odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tutaj przepis mówi wprost, że do momentu prawomocnego zakończenia albo tą decyzją, czyli tej pierwszej komisji, albo wyższej komisji, nie można tak wcielić takiego kandydata do wojska, a jeżeli złoży odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to dopiero po prawomocnym wydaniu wyroku tego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli to już nam się robi dobrych pół roku, 7, 8, 9 miesięcy, może rok, w zależności od miasta, bo wojewódzkie sądy administracyjne są dość mocno obłożone. I od tego służy nam jeszcze dodatkowo odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Te wszystkie instytucje muszą nam doręczyć te swoje decyzje z uzasadnieniami. Oczywiście tu mamy to podwójne awizowanie, czyli mamy te 14 dni do odbioru tych decyzji i znowu mamy 14 dni bądź 30 dni na odwołanie, czyli ta procedura się ciągnie. I w przypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego, o ile taki wyrok wojewódzkiego sądu ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, to przysługuje nam prawo złożenia wniosku o zawieszenie tej klauzuli natychmiastowego wykonania z tej prostej przyczyny, no jeżeli my absolutnie sprzeciwiamy się wtłoczeniu nas do wojska, to no jakoś nie wyobrażam sobie, żeby Naczelny Sąd Administracyjny nie uchylił tej klauzuli natychmiastowej wykonalności, ponieważ no, zostaniemy wysłani na front, czyli tak naprawdę nieodwracalne skutki spowodowałaby już ta decyzja, ten wyrok tego wojewódzkiego sądu. I w takiej sytuacji podejrzewam, że sąd jednak, Naczelny Sąd będzie się przychylał do uchylenia tej klauzuli natychmiastowej wykonalności i wtedy musimy poczekać na posiedzenie takiego Naczelnego Sądu. To są z kolei 2-3 lata, tak? Bo zazwyczaj tyle ta procedura w Naczelnym Sądzie Administracyjnym trwa. Więc dopóki się ta procedura nie skończy, my czekamy, aż nasz status zostanie prawny uregulowany i wtedy nas nie wolno do tego wojska po prostu wziąć. Jestem przekonany, że wielu naszych widzów w tym momencie się pogubiło. Jestem przekonany. Starałam się jak najprościej. Ale wiem, to wiesz, to nie Twoja wina, to wina systemu. Pomyślałem sobie, oczywiście to jest taki idealny świat. Dlaczego nie jest taki idealny świat, który traktuje wojskowego z szacunkiem, jak na przykład strażaka, który daje mu świetne możliwości, który daje mu świetne szkolenia, również językowe, żeby ten człowiek po skończeniu miał jakąś przyszłość nie tylko wojskową, bo może po wojsku w wieku, niektórzy na emeryturę przychodzą w wieku 40 lat, 45, czyli są młodymi ludźmi i mogą coś jeszcze robić. Więc dlaczego to wojsko nie jest atrakcyjne pod kątem też finansowym? No bo jeśli mówi się o 5% PKB dzisiaj, gdzie Polska przeznacza, chyba jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, gdzie dajemy najwięcej, przynajmniej najwięcej PKB, wiadomo, że ilościowo, liczbowo może to być więcej w innych krajach, logiczne, ale PKB polskiego 5%, no to część z tego dać na wynagrodzenia albo po prostu mobilizować tych ludzi. Ktoś lepszy żołnierz ma większe wynagrodzenie, że też te wynagrodzenie tam na przykład jest procentowo od umiejętności, od tego, że on się szkoli, że on jeździ na strzelnicę, że on, nie wiem, coś robi. I wtedy mielibyśmy, myślę, jakąś grupę ludzi młodych, która idzie sama do tego wojska tak naprawdę. To jest atrakcyjne. Ja już abstrahuję w ogóle od sytuacji zbrojnej, od sytuacji niebezpiecznej, gdzie można faktycznie stracić życie czy zdrowie. To już jest zupełnie inna kwestia. Ale dzisiaj to wygląda tak, że jest właśnie jakaś łapanka. Ludzie tego jeszcze nie rozumieją. Są tak naprawdę pogubieni w tych urzędowych wszystkich pismach, które przychodzą tak naprawdę, które straszą. Jak widzimy na Ukrainie, gdzie są te łapanki żołnierzy, no to Polacy sobie patrzą i ja też słyszę, że kurczę, ja się boję tego. Dlaczego ja mam się bać we własnym kraju, gdzie ja pracuję, gdzie ja płacę podatki, od podatków, gdzie ja tak naprawdę mam rodzinę i chcę tu tak naprawdę żyć i mnie straszą, że będą mnie łapać gdzieś tak jak na Ukrainie. Nie rozumiem w ogóle tych pism, które oni ode mnie coś chcą, ale wiem, Kasiu, że Ty i Twoja
ekipa w biurze pomaga. Nie tylko pomagała w 20 roku, w 21 i kolejnych, jak straszono dzieciaki na stołówkach, gdzie nie wpuszczano tych dzieciaków na obiad tylko dlatego, że nie mieli paszportu, tego paszportu najpopularniejszego w ostatnich latach. Pomagasz również dzisiaj, gdzie ludzie dostają te pisma z różnych instytucji wojskowych i ich nie rozumieją, tak naprawdę nie wiedzą, co mają zrobić. Pomagacie? Tak, oczywiście. Gdzie można wejść, na jaką stronę, jeśli nasi widzowie mają taką potrzebę, to gdzie można wejść, żeby znaleźć te pisma, żeby tak naprawdę się bronić się, żeby odpisywać, bo te pisma urzędowe są tak trudno napisane, tak często skomplikowanym językiem, że my czasami nie wiemy tak naprawdę, co my mamy odpisać, co zrobić, jakie podjąć kolejne kroki, gdzie nasi widzowie mogą wejść, żeby ewentualnie móc reagować. To jeżeli możecie, przygotujcie sobie kartkę i sobie zanotujcie, najważniejsze pisma Wam podam. Pierwsze pismo, które pozwoli Wam się zapoznać z tym, co faktycznie się dzieje, na czym polegają te wszystkie instytucje zawarte w ustawie o broni ojczyzny, to jest pismo 066, czyli przewodnik po ustawie o broni ojczyzny. Kolejnym bardzo ważnym pismem jest pismo 068, to jest wniosek o zmianę kwalifikacji wojskowej związanej ze zmianą stanu zdrowia. To jest to, o czym sobie rozmawialiśmy, czyli jeżeli macie kategorię A, a Wasz stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu, możecie skorzystać z pisma 068, to jest wniosek o zmianę kwalifikacji właśnie z uwagi na zmianę stanu zdrowia. Bardzo ważnym pismem, które przyda się młodym chłopakom, którzy odbyli już kwalifikację wojskową i dostali wezwanie na ćwiczenia, jest pismo o uchyleniu się od złożenia przysięgi wojskowej, to jest 069, ponieważ ono tam pokazuje, że katolikowi nie wolno składać przysiąg i możecie zapoznać się, klikając w każde z tych pism, w opisie znajdziecie dokładnie te wszystkie tak naprawdę odpowiedzi na swoje pytania, kiedy takie pismo złożyć, w jakich okolicznościach ono będzie dla Was przydatne. Kolejnym ważnym pismem jest pismo 070, to jest pismo dedykowane dla tych, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, złożyli przysięgę wojskową, bo grożono im, że jeżeli nie złożą tej przysięgi, to grozi im odpowiedzialność karna, lub dla tych mężczyzn, którzy złożyli po prostu te przysięgi wojskowe we wcześniejszym ustroju politycznym, czyli przysięgali na PRL. Wtedy pismo 070 jest dla Was jak najbardziej przydatne. Kolejnym pismem, które jest bardzo ważne, to jest pismo 071, a mianowicie często pojawiają się pytania, co w przypadku podwójnego obywatelstwa albo jeżeli ja mieszkam za granicą. Wtedy sugerowałabym skorzystać z pisma 071. To jest pismo, które informuje Wasz WCR o tym, że zmieniliście adres zamieszkania i nawet jeżeli WCR dysponuje Waszym adresem zameldowania albo adresem korespondencyjnym, czyli tym zamieszkania, w takiej sytuacji macie obowiązek w terminie 7 dni powiadomić WCR o tej zmianie i jeżeli wyjechaliście za granicę, to WCR wtedy nie będzie się Wami interesował z tej prostej przyczyny, że nie jest zainteresowany Polakami, którzy wyjechali za granicę powyżej 6 miesięcy. Kolejnym ważnym pismem jest pismo 86, przepraszam, to jest pismo dla chłopaków, którzy dostali książeczkę wojskową na ćwiczeniach wojskowych, ale i mają fizycznie tą książeczkę w ręce, czyli w czasie komisja lekarska wręczyła im tą książeczkę, czyli to, o czym sobie też rozmawialiśmy. W takiej sytuacji, ale nie składali jeszcze przysięgi, nie odbyli ćwiczeń, dopiero są wzywani na takie ewentualnie ćwiczenie, bądź będą wezwani. Wtedy pismo 087 i najważniejszym pismem jest pismo 087, to jest wniosek o, 086 dla książeczka wojskowa, uchylenie się od przysięgi i 087 to jest pismo, które jest wnioskiem o przeznaczenie do zastępczej służby wojskowej. To jest jedyne pismo, które nie ma daty tak naprawdę. Jeżeli klikniecie sobie w te pisma i będziecie chcieli je wypełnić, pojawią Wam się takie okienka jak przy formularzu. To jest specjalnie, żebyście się nie mylili, żeby te wszystkie dane, od których tutaj ten formularz od Was wymaga, żeby one były po prostu w odpowiednich miejscach w tych pismach wpisane. Po przejściu tych okienek przechodzicie do płatności, te pisma kosztują 30 zł i potem one trafiają na Wasze skrzynki mailowe. Bardzo proszę, sprawdźcie dokładnie, jaki wpisujecie adres mailowy, jest bardzo dużo błędów, potem system nie wie, gdzie te pisma wysyłać po prostu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, na jaki adres mailowy wskazaliście. Proszę, żebyście tego pilnowali. Te pisma odnośnie uchylenia się od przysięgi
są dobrym załącznikiem do wniosku o zastępczą służbę wojskową, bo one udowadniają Wasz światopogląd, to, że nie chcecie po prostu uczestniczyć w formacjach zbrojnych i oczywiście zaświadczenie od proboszcza z Waszej parafii albo Wasze dowody, że macie sakramenty. I tutaj bardzo ważnym, często pojawiającym się pytaniem jest to, gdzie wysłać takie pisma. W przypadku wniosku o zastępczą służbę wojskową już o tym wiecie, ponieważ dostajecie wezwanie na ćwiczenia wojskowe bądź karty mobilizacyjne i wtedy macie podany dokładnie organ. Natomiast Wy możecie się dowiedzieć dużo wcześniej, jaka jest jednostka, gdzie kierować takie pismo, chociażby uchylenie się od złożenia przysięgi. Wchodzimy na stronę WCR-u według swojego miejsca zamieszkania i tam znajdziecie taką zakładkę, jaka jest właściwość konkretnego WCR-u. W Bielsku jest jeden WCR, więc to jest łatwe. Natomiast na przykład w Katowicach, Krakowie, Warszawie, czyli w tych takich większych aglomeracjach, trzeba wejść i sprawdzić, czy to dotyczy Waszej dzielnicy, Waszej ulicy i wtedy można wysłać właśnie to uchylenie się od złożenia przysięgi, co jest dość istotnym elementem z tej prostej przyczyny, że jak wysyłacie to pismo o uchyleniu się, jakoś jeszcze do tej pory nikt z tych osób nie dostał wezwania na ćwiczenie. Ja chciałam tylko jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Nasz dzisiejszy program, i tutaj na pewno Grzesiek się ze mną zgodzi, nie służy zniechęcania nikogo do udziału w czynnej służbie wojskowej. Jeżeli ktoś czuje takie powołanie, ja bardzo szanuję żołnierzy zawodowych, tych, którzy chcą uczestniczyć. To jest dedykowane tylko i wyłącznie dla tych, którzy są absolutnie przeciwni udziałowi w czynnej służbie wojskowej. Ci, którym światopogląd, sumienie nie pozwala na udział w czynnej służbie wojskowej i którzy od dawna myślą o zastępczej służbie wojskowej i zastanawiają się, co zrobić, żeby nie brać broni do ręki. To wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy, nie służy zniechęcaniu, tylko służy udzieleniu rzetelnej informacji tym, którzy nie chcą w tym po prostu brać udziału. Dokładnie tak. Myślę, że wszystkie informacje się pojawiły. Link do strony Kasi pojawi się też w opisie dla tych, którzy chcą sobie kliknąć i sprawdzić wszystkie te pisma. Świadomość jest potrzebna nie tylko w finansach, nie tylko w zdrowiu, nie tylko w relacjach, ale też, bym powiedział, no właśnie, w tym, co nazwać można geopolityką lokalną. Tak bym to może nazwał, bo często mówimy, nie interesuje mnie spotkania Trump-Żeleński, bo co ja mam do tego? No właśnie, mówi się, że powinniśmy tą koszulą się interesować, bo to jest koszula na naszym ciele. No ale jeśli dostajecie te pisma i mówi się, że przyjdzie tych pism do Polaków 250 000, czyli to jest 250 000, a z informacji, które Kasia podała dzisiaj na nagraniu, że będzie to nawet 500 000 wcielonych Polaków, no to już jest 500 000. Każdy z Was z kimś mieszka. Z kimś mieszka, a może mieszka nawet z drugą czy z trzecią osobą, więc te 500 000 pism dotyczy 1 000 000 ludzi, a może nawet 2 milionów Polaków, czyli tak naprawdę naszego sąsiada, naszej sąsiadki, naszego sklepikarza czy taksówkarza. Każdy z Was będzie słyszał o kimś, kto najprawdopodobniej to pismo dostał lub zna kogoś, kto dostał. Dlatego ten materiał jest tak ważny. Wyślijcie go do swoich znajomych, udostępnijcie go. Dajcie komentarz, napiszcie właśnie, może ktoś z Was dostał już pismo, może ktoś z Was ma pytania, może ktoś z Was chce pójść do wojska, bo ja sam mam kumpli, którzy są zawodowymi lub byli, bo już przeszli na emeryturę, żołnierzami, bo ich to jara. I ja też o tym mówiłem, że jestem za tym, że jeśli kogoś to jara, to będzie lepszym wojskowym, będzie lepszym zarządzającym, lepszym po prostu tam szefem tego wojska, bo on to chce robić. Jeśli ktoś będzie zmuszony, tak jak Ty powiedziałaś, to nawet wojskowi dzisiaj mówią, że jak ktoś będzie zmuszony, to będzie zagrożeniem dla tych ludzi, którzy tam są zawodowo. To jest absurdalne, żeby takie decyzje robić. Myślę, że każdy z Was to wie, więc dlaczego tego nie zmienić? Mieliśmy już 3 lata. Mamy 25 rok, już 3 lata mieliśmy od początku tej sytuacji na Ukrainie i pytanie, no myślę, że retoryczne, ile naprawdę w praktyce się zmieniło. To zostawiam. Dajcie w komentarzu znać, jak to u Was wygląda, jakie Wy macie zdanie w ogóle, czy dostaliście pisma, czy słyszycie o tych pismach. Dajcie suba, to też jest ważne. Lecimy po 500 000 subskrypcji, naprawdę. Już mamy 400, prawie 30 000, to jest gigantyczna liczba. Wielkie dzięki za zaufanie. Ale to, że tych subskrypcji, udostępnień, wyświetleń i komentarzy będzie więcej, tych polubień, to YouTube będzie widział, że ten film jest ważny i pokaże go dalej. Bo to YouTube pokazuje ten film na stronie głównej, nie my. My nie mamy na to wpływu. Musielibyśmy ułożyć gigantyczne pieniądze na reklamy, żeby ten film się pojawiał w wielu miejscach. No, musielibyśmy to po prostu sponsorować, żeby YouTube, wiadomo, czyli wielka korporacja, jeszcze bardziej się pasła. Tego nie będziemy robić, no bo nie jesteśmy milionerami, nie mamy takiej możliwości. Mamy możliwość poproszenia o to, żebyście ten film wysłali, udostępnili na Facebooku, pokazali znajomym. To możemy zrobić, bo to nic nie kosztuje. Także Kasiu, dziś tu zróbmy kropkę. Dużo wiedzy do przetrawienia, ale przede wszystkim do praktykowania, jeśli Was to dotyczy. Świadomość warto budować,
przesyłajcie do ludzi, którzy się interesują tematem, a ja myślę, że warto na koniec złożyć ogromne podziękowania dla żołnierzy zawodowych, którzy działają, którzy bronią naszego kraju, którzy stoją często na granicy, nawet o tym nie wiemy, jak ciężko pracują w nocy, żeby po prostu było tu w Polsce bezpiecznie. Mamy bezpieczny kraj, chcielibyśmy, żeby tak zostało, no ale decyzje rządów są... Jakie są? Jakie są, tak to trzeba powiedzieć. Jest jak jest. Ile możemy zrobić, no to ja mogłem nagrać odcinek, mogłem zaprosić Ciebie, Ty mogłeś podzielić się tą wiedzą. Tyle możemy zrobić. Myślę, że warto zadbać o ten kawałek naszego trawnika, jeśli to jest nasza koszula i dotyczy to nas, również ta sytuacja związana z tym wojskiem, z tym, co jest wysyłane, no to też, mówiąc kolokwialnie, nie olewajmy tego tematu. Podejdźmy do tego rzetelnie, sumiennie i odpowiedzialnie jako Polacy. Dzięki wielkie, Kasiu, za całą Twoją dzisiejszą wiedzę i do następnego nagrania. Chrońcie się, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.